Krótka historia sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, w języku angielskim Artificial Intelligence, AI, narodziła się jeszcze przed erą cyfrową, przed kasetami magnetofonowymi, a nawet zanim popularne stały się płyty winylowe. Mimo iż postrzegana jest często za cud obecnych czasów, sztuczna inteligencja to koncepcja, która tak naprawdę liczy sobie ponad 70 lat. W 1950 roku Alan Turing, pionier podstaw informatyki, zadał sobie fundamentalne pytanie: czy maszyny potrafią myśleć? Wyznaczyło ono początek nowej ery w technologii. W 1956 roku powstał Logic Theorist, uznawany za pierwszy program sztucznej inteligencji. W latach 60. i 70. byliśmy świadkami rozwoju rozpoznawania wzorców i zaawansowanych algorytmów, kładących podwaliny pod przyszły rozwój sztucznej inteligencji. Pod koniec lat 90. internet spowodował gwałtowny wzrost ilości danych, które stały się podstawą do opracowywania bardziej zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji. Wzrost ten doprowadził do przestawienia się z podejścia do uczenia maszynowego, opartego na wiedzy, na podejście oparte na danych. Początek XXI wieku to okres, kiedy pojawiły się bardziej rozbudowane podejścia do sztucznej inteligencji, takie jak uczenie głębokie, z angielskiego deep learning. W drugiej dekadzie XXI wieku sztuczna inteligencja na stałe zagościła w codziennym życiu, między innymi za sprawą wprowadzenia do produktów wirtualnych asystentów, takich jak Cortana czy Siri. W 2021 roku na pierwszy plan wysunęła się generatywna sztuczna inteligencja. Ta forma sztucznej inteligencji potrafi tworzyć treści pisane, wizualne i dźwiękowe oraz generować je na podstawie danych historycznych, danych wyuczonych i nowych danych. Zapoczątkowało to bardziej spersonalizowaną oraz zbliżoną do ludzkiej interakcję z technologią. Kluczową rolę w tej rewolucji odegrała współpraca między Microsoft i OpenAI, która doprowadziła do powstania 3 ambitnych modeli sztucznej inteligencji. Pierwszym z nich jest wstępnie przeszkolony transformator generatywny, w języku angielskim Generative Pre-trained Transformer, GPT, czyli sieć neuronowa lub model uczenia maszynowego zaprojektowany w taki sposób, aby działał jak ludzki mózg. GPT generuje i rozumie treści przy użyciu naturalnego, konwersacyjnego języka. Drugim przykładem jest DALL-E, model sztucznej inteligencji, który tworzy obrazy na podstawie opisu tekstowego. Trzecim jest Whisper, system automatycznego rozpoznawania mowy, angielskie Automatic Speech Recognition, ASR, nauczony na obszernym zbiorze danych obejmującym 680 000 godzin wielojęzycznych danych zebranych z internetu. Te osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji stworzyły nowe możliwości, w tym rozwiązanie Microsoft Copilot. Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie zwiększające produktywność oraz ułatwiające życie codzienne. Copilot wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji w celu zwiększenia produktywności, uwolnienia kreatywności i poprawy zrozumienia poprzez prosty czat. Odpowiada on na pytania, wspierając kreatywność i może być traktowany przez ludzi niczym codzienny towarzysz, gotowy odpowiadać na pytania, rozbudzać kreatywność, oferować podpowiedzi i dostarczać wiele innych korzyści. Microsoft Copilot nie tylko pomoże Ci w ciągu dnia, lecz także dzięki mocy DALL-E stworzy obrazy na podstawie tzw. promptów, które mu przekażesz. Copilot to coś więcej niż prosty czat. Przełamuje bariery stojące przed programistami. Jest narzędziem, które rozumie logikę programowania, pomagając programistom tworzyć lub oceniać kod w dowolnym, wybranym przez nich języku programowania, a wszystko to za pomocą głosu i tekstu. Droga od iskry fascynacji, która zapłonęła w umyśle Turinga, do innowacji oferowanych przez dzisiejsze narzędzia była długa. Warto podkreślić, że to dopiero początek.
Ponieważ wciąż zgłębiamy sztuczną inteligencję, ważne jest, aby każdy z nas zrozumiał jej podstawy. Zrozumienie, czym jest i jak działa sztuczna inteligencja, pozwala nam w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, która wspiera innowacje i postęp.